Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość, też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj jest rycerz monet, który jak najbardziej panuje nad wszystkim, co dookoła się niego dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę i finanse, ale to spokojnie zaraz. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się z kolei czwórka monet i tutaj w ogóle wydaje mi się, że ten miesiąc będzie taki dookoła właśnie finansów, pracy, nauki, ewentualnie do... zaraz, jeszcze nie będę się rozgadywał, bo najpierw wolę wyciągnąć wszystkie karty, żebym nie powiedział jakichś głupot. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi z kolei paź monet i to jest ciekawe, dlatego że macie już trzecią kartę związaną z monetami, ale też od razu Wam powiem, tutaj mi się karty pomieszały, wybaczcie, muszę je trochę naprawić, ale tutaj od razu powiem, że ten paź to dobrze, że odchodzi do przeszłości, dlatego że chodzi na to, że jesteście już bardzo blisko do osiągnięcia czegoś. Na pewno jest bliżej aniżeli dalej i to uczucie, to poczucie gdzieś Was tak naprawdę trzyma, nawet nie to, że przy życiu, ale motywuje Was. O, tak bym powiedział. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako rycerz kielichów. I teraz tak, tutaj pojawiło się dosyć dużo osób, bo macie dwóch rycerzy i jednego pazia jak najbardziej. Tutaj też motocykle za oknem, więc może chcą Wam coś przekazać, powiedzieć. Zobaczcie, dwóch paziów, dwóch rycerzy, przepraszam, monet oraz kielichów i wychodzi na to, że macie coś świętować w tym miesiącu, albo po prostu, jesteście gdzieś tutaj sfokusowani na pracy, na dokształcaniu się, na kształceniu lub inwestowaniu pieniędzy, ale to nie sprawia, że powiedzmy nie macie czasu na to, aby się wyluzować i powiedzmy trochę odetchnąć. Rada dla Was. W Radzie jest karta siły, karta mocy, która jest związana właśnie z lwem, więc w Radzie jest nic innego jak po prostu być sobą. Postępować w zgodzie z tym, co jest dla Was istotne, z tym, co jest dla Was ważne. Oczywiście dla każdego z Was bycie sobą to może znaczyć coś innego, ale ciekawy jestem, właśnie chętnie poczytam w komentarzach, co to znaczy być dla Was bycie sobą. Wybaczcie. Czego nie robić, czego raczej unikać w tym miesiącu. Unikać dziesiątki mieczy, czyli poddawania się lenistwa oraz drogi na skróty, a z przełożenia, słuchajcie, karta wieży i ciekawe. Tutaj będzie przede wszystkim przekaz na początku dla osób, które powiedzmy na przykład już od samego początku nowego roku i nowego miesiąca chcą ochoczo się brać za powiedzmy realizowanie celów czy postanowień noworocznych. Jeśli chodzi o te związane przynajmniej ze sportem, z takim ruchem fizycznym i z dietą, to uważałbym, żeby nie było to zbyt drastyczne i zbyt szybko bez przygotowania wcześniej. Dlatego, że
No tutaj właśnie z przełożenia jest karta wieży i ona mogłaby mówić o tym, że macie uważać na kontuzję, macie uważać na swój stan zdrowia, ale nie dlatego, że powiedzmy, no nie wiem, coś ma się wydarzyć, tylko bardziej chodzi właśnie o to, żeby zapobiec, czyli nawet jeśli przez chwilę zrobiło się cieplej, to i tak ma być szalik, czapka, rękawiczki. Jeśli wracacie powiedzmy na siłownię, czy do sportu, na basen, to też tutaj słuchajcie, stopniowo, nie to, że od razu codziennie treningi. Jeśli chodzi o diety, to też jakieś niedrakońskie. Po prostu, tak bym zasugerował. Na pewno też widzę, że zrobiło Wam się miejsce na nowe ostatnio i jest to świetny czas, aby teraz od stycznia coś nowego budować lub kontynuować budowę czy staranie się, jeśli chodzi o osiągnięcie Waszych celów. W ogólnej energii jest rycerz monet i on pilnuje oraz strzeże właśnie tutaj skarbu na dworze króla i królowej i jest powiedziane, że Wy świetnie umiecie się zająć sobą i swoimi tak naprawdę właśnie wyzwaniami, potrzebami. Tutaj nie widzę, żeby były dla Was jakieś rozpraszacze, raczej jak już macie cel, to właśnie na nim się skupiacie. Też dlatego, że ostatnio przez Sylwestra, święta i tak dalej, może być trochę, czy było ostatnio właśnie, dużo się działo dookoła Was i też dużo było ludzi. Wy teraz trochę się chcecie wycofać i skupić właśnie na tym, co jest dla Was istotne. Na pracy, na remoncie mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przychodzi do Was czwórka monet i ona przedstawia kogoś, kto ma monety dosłownie wszędzie. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że najbardziej skupiacie się, najbardziej interesują Was sprawy właśnie związane z pieniędzmi, z finansami, z remontem, z edukacją i tutaj wychodzi na to, że jest dosyć stabilnie w tej kwestii, w tych wszystkich kwestiach, o których wcześniej wspomniałem, ale to nie chodzi o to, że można sobie odpuścić i teraz powiedzmy przestać się starać. Wręcz przeciwnie. Tu jest powiedziane, że będzie spokojnie i będzie, że tak powiem, wszystko zgodnie z planem, tylko i wyłącznie dlatego, że macie tutaj takie skupienie i determinację. Wiecie, co macie robić, a co na przykład lepiej sobie odmówić. Powiedzmy, nie potrzebuję kolejnej torebki, koszuli, konsoli, zegarka czy innej zachcianki. Wolę odłożyć te pieniądze, żeby zainwestować w kurs językowy czy w remont mieszkania. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi paź monet i on w przeciwieństwie do rycerza monet jest na początku jakiejś drogi i to bardzo dobrze, dlatego że tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, macie poczucie, że już jest coś, powiedzmy, osiągnięte i albo, powiedzmy, macie jakiś cel i już jesteście, w połowie na przykład drogi. I jest poczucie, dobra, jest bliżej aniżeli dalej i to mnie gdzieś tutaj motywuje. Nie chcę stracić tego czasu, który powiedzmy zainwestowałem, czy pieniędzy właśnie w to, co macie na myśli, więc idę dalej, czyli moim celem było to, żeby schudnąć 20 kg. Schudłem już powiedzmy 11, więc nie cofam się, dalej kontynuuję, bo jestem bardzo blisko tych 20. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako rycerz kielichów. I teraz tak. Jeśli rzeczywiście będziecie dalej działać tak jak do tej pory, wychodzi na to, że będzie co świętować. Więc warto starać się o awans, o podwyżkę, podkreślić swoją pozycję w firmie, tutaj rozwijać swoje umiejętności, dlatego że coś bardzo szybko pójdzie. Ale też jest tutaj powiedziane, żeby zachować balans pomiędzy pracą i angażowaniem się, a pomiędzy właśnie odpoczynkiem i relaksem, robieniem sobie dobrze, bo tu jest powiedziane, że lwy mogą momentami troszeczkę za bardzo przeforsować się, zwłaszcza właśnie w odniesieniu do tej karty wieży. W Radzie macie kartę siły, kartę mocy, która jest związana z honorem, z właśnie walką, z determinacją, z celowością, ale też tak naprawdę
no, przedstawia ona Was, czyli lwa, trygon ognia. I tu jest powiedziane, żeby robić tak, żeby Wam było dobrze, a nie dogadzać innym. Czyli jeśli się skończyły już tutaj jakieś wszystkie święta, babki, ciotki, teściowe i tak dalej, to teraz jest wreszcie czas na to, aby skupić się na swoim życiu i na swoich inwestycjach, a nie tylko i wyłącznie na tym, żeby zadowalać lub powiedzmy pocieszać innych. Skończyły się święta, więc teraz już powiedzmy kontakt z rodziną może być troszeczkę poluźniony. No i też nie pozwalacie się, mam wrażenie, macie się nie pozwalać wtrącać innym, rodzinie, do Waszych decyzji finansowych czy zawodowych. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, bo to jest takie zawiłe chyba czytanie. Czego nie robić, czego unikać? 10 mieczy. I zobaczcie, tutaj jest postać, która no, ma wbite miecze, no i leży pokonana. I chodzi o to, żeby nie doprowadzać się do takiego stanu, że już będziecie mieli czegoś dość. Czyli na przykład właśnie tego wysiłku fizycznego, czyli na przykład tej diety. Być może cel jest dobry, ale sposób jest nie do końca właściwy. Może trzeba zmienić narzędzia albo po prostu troszeczkę złapać balans, przystopować, zrobić inny plan. Tutaj też jest powiedziane, żeby się z czymś nie poddawać. Jeśli to wolno idzie, to nic. I tak już powiedzmy jest no jakiś czas, czy pieniądze, czy siła w to włożone. I nie należy się poddawać, tylko zaakceptować to, że to wszystko się toczy no po prostu swoim tempem. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.